Hej, tu Sysia, zapraszam Was dzisiaj na test i recenzję nowej kolekcji z Glam Shopu, jaką jest Mini Mandala. Mamy tutaj kilka produktów, które wyglądają bardzo interesująco. Chciałabym je przetestować i w miarę obiektywnie ocenić je dla Was. Także jeżeli interesuje Was ta kolekcja, to zapraszam do oglądania. W skład kolekcji wchodzą dwa rozświetlające bronzery, bronzer róż i rozświetlacz w sztywcie w wykończeniu glossy, dwa duże pędzelki, dwie brązowe kredki do oczu o metalicznym wykończeniu i trzy iskrzące, mocno nawilżające szminki. I ja chciałabym jeszcze dzisiaj sprawdzić sobie te produkty, jakimi są tafle, czyli balsam plus błyszczyk plus kolor. Produkt, który jest taki tutaj wyciskany jak korektor, można powiedzieć, i przypuszczam, że wokół którego będzie sporo kontrowersji, także też chciałabym go sprawdzić na własnej skórze. Lecimy. Na buzi mam tylko podkład, korektor i zrobione brwi, także możemy przejść sobie, myślę, że na początku do tych produktów glossy. To są takie grubiutkie, wykręcane sztywty z różem, bronzerem i z rozświetlaczem. One się po prostu tak nazywają: róż, bronzer i gloss. Więc nałożymy sobie na początku to, przypudruję lekko skórę i potem spróbujemy sobie tych prasowanych produktów. Zacznę sobie od bronzera, tak bezpośrednio na skórę, bo przypuszczam, że większość z Was właśnie tak będzie ich używać. No, formuła bardzo miękka, śliska, kremowa, przyjemna i użyję sobie jednego z tych nowych pędzelków, to jest ST2. Taki wygodny ma ten kształt. Troszkę za bardzo mi się tu odbija, światło od policzka. Teraz jest ok. No, powiem Wam, że to przyjemne. Ładnie się rozciera. Właśnie takie bardzo kremowe, bardzo masełkowe, tłuste wręcz formuły. One zazwyczaj się po prostu przepięknie wtapiają w skórę. Więc tutaj nie miałam wątpliwości, że nie będzie z tym kosmetykiem większego problemu. Kurczę, wygodny ten pędzelek, aż się nie spodziewałam. Faktycznie można go tak boczkiem sobie postawić i ładnie dojść właśnie w tych wszystkich miejscach strategicznych. No, też sobie troszkę wykonturowałam, bo do testów można. Przyjemny ten pędzel, odpowiednio sztywny do takich właśnie kremowych formuł, bo im lżejszy pędzel, tym gorzej radzi sobie z takimi cięższymi formułami tłustymi. No powiem Wam, że to się roztarło bez najmniejszego problemu. Myślę, że to będzie dobry kosmetyk dla tak zwanych beztalenci, czyli osób, którym po prostu nigdy nic nie wychodzi. Teraz sięgam sobie po róż i tym samym pędzelkiem rozcieram sobie. Stawiam bardzo ładny, mokry policzek. Tutaj dla Was taki tip, jeżeli zależy Wam, aby zostawić na skórze trochę więcej koloru, a minimalnie ściągnąć tą tłustość, to polecam po prostu nakładać to gąbeczką, taką czystą, u mnie jest po podkładzie. Ona troszeczkę wchłonie nam tej wilgoci. Natomiast jeżeli lubicie taki glossy efekt, to pędzelek, paluszek bardzo polecam. Dobra, i próbujemy sobie rozświetlacza gloss. Spróbuję sobie tak paluszkiem troszkę. Naprawdę jest taki gloss. Taki wazelinkowaty. Ja lubię takie rzeczy na policzki, bo przez to, że mam tłustą cerę, też często wybieram bardziej matujące podkłady, bardziej matujące pudry i lubię przywrócić odrobinę nawilżenia skórze właśnie takim mokrzejszym kosmetykiem. Pokazuję Wam się z bliska, tutaj wybaczcie ten taki mały odgniatek, to jest jeszcze odgniatek od poduszki, bo jest jeszcze bardzo wcześnie i przed chwilą wstałam i jeszcze po prostu mi nie zeszło odgniecenie od poduszki, także może ten policzek pokażę, tak się prezentuje. No wszystko bardzo ładnie, bardzo łatwo się tym pracuje, ładnie się rozprowadziło, bez najmniejszego problemu, więc myślę, że właśnie dla osób, którym nigdy nic nie wychodzi, to jest to dobry kosmetyk, bardzo wybaczalny. Natomiast musimy pamiętać, że to jest kremowa formuła, taka masełkowata, więc ona jest w dotyku, jest tłustawa, tak, w dotyku. Ja się przypudruję delikatnie pudrem H2O. Po przypudrowaniu widzimy, że ten intensywny blask zniknął, ale wciąż na skórze jest taki efekt subtelnego nawilżenia na tych policzkach. Teraz przechodzimy do produktu dla mnie trochę kontrowersyjnego, bo ja nie przepadam za rozświetlającymi bronzerami, dlatego myślę, że otworzę sobie jeden. No bo po prostu czuję, że nie będę go używała. Nie przepadam za rozświetlającymi bronzerami, ale postaram się dla Was jak najbardziej
obiektywnie ocenić ten kosmetyk. Wybrałam sobie odcień Ciemna Karnacja. On jest taki ciekawy. Ma jakby w sobie taki trochę czerwony, taki kasztanowy podton. Fajnie wygląda, w ogóle wizualnie te tłoczenie, ślicznie to wygląda. I myślę, że ten pędzelek mógłby być trochę za ciężki. Jeżeli zależy mi, żeby zrobić to w miarę delikatnie, to użyję sobie czegoś lżejszego. Może ten z poprzedniej kolekcji, T133. Także próbujemy. No jest rozświetlenie, ale staram się tak delikatnie nałożyć, żeby nie było za dużo. Ale może nałożę więcej, na przykład na policzki. Musimy sprawdzić ten kosmetyk. Nakłada się fajnie, bez większego problemu. To jest taki niby ciemniejszy odcień, ale kolorystycznie wygląda fajnie. Bardzo właśnie ładny odcień, taki opalenizny. Że ma w sobie trochę tej czerwieni, tak właśnie... Co ja tutaj, co? Co ja tutaj zrobiłam? No dobra, rozciera się. Że ma w sobie troszeczkę czerwieni, przez co imituje właśnie taką świeżą opaleniznę. Właśnie jak dopiero schodzimy ze słońca i ta opalenizna jest taka jeszcze troszeczkę brązowa, a troszeczkę czerwona, to tak właśnie wygląda ten odcień. Fajny. Dla mnie me gusta. Lubię takie kombinacje. Ja się takich kolorów nie boję, ale jeżeli wolicie kolor brązowy, to myślę, że raczej ten śniady będzie dla Was, bo on jest taki troszeczkę chłodniejszy, taki brązowy po prostu, nie ma tych czerwonych podtonów w sobie. No i tak prezentuje się policzek. Nie jest aż tak mocno rozświetlający. Nałożyłam go tak w miarę, nie? Żeby nie było przesadnie, ale całkiem ładnie to wygląda. Uważam, że ładniej niż wyglądał ten rozświetlający bronzer w paletce Resort. Tam mi się nie podobało to. Może też odcień był po prostu dla mnie za chłodny i oprócz tego, że się błyszczało, to jeszcze wyglądało sino, a ten przez to, że jest ciepły, to może jakoś tak lepiej się wtapia z moją skórą. Nie jest to mój ulubiony finish, ale tak jak teraz go nałożyłam, to nie podkreśla mi mocno tekstury. Chociaż z tej strony, gdzie mam zawsze trochę gorszą skórę, to trochę bardziej to widać. Nie jest to mój ulubiony kosmetyk, ale nie jest źle. Myślałam, że będzie jeszcze bardziej podkreślał teksturę. Dołożę sobie jeszcze troszeczkę różu i możemy przejść dalej. Mamy również dwie brązowe kredki, Mandala i brązowe Iskry i obie mają takie delikatnie metaliczne wykończenie. Mi ta Mandala bardzo się podoba i w ogóle uwielbiam takie metaliczne kredki brązowe na linię wodną, bo one troszeczkę dają nam ten efekt, jaki daje po prostu brązowa kredka na linii wodnej, czyli troszeczkę nam spłaszcza tą linię wodą, przez co oko się wydłuża, ale nie jest taka ciemna i przytłaczająca jak właśnie brąz czy czerń, a wiele osób po prostu czuje się zbyt intensywnie z taką kredką, więc to może być taki fajny kompromis. Ja sobie ją nałożę na linię wodną, ale też tutaj na górną, tak bardzo niedbale. Ostatnio widuję często, taki tip na makijaż, że po prostu nakładamy kredkę i rozcieramy ją palcem, nie? I to jest jakby, zobaczcie, to jest jakby makijaż ready, no nie? Kredeczka jest bardzo mięciutka, zobaczcie, że już ledwo ją nałożyłam, a już mi się zrobiła taka zaokrąglona, czyli jakby stępiła mi się. Ja ją tutaj jeszcze troszkę porozcieram, bo boję się, że ona zastygnie i potem będzie lipa. No zobaczcie, turbo fajny makijaż, po prostu w 3 minuty. Bardzo fajna ta kredka. Przechodzimy do drugiego oka. Ma bardzo przyjemną formułę, bardzo mięciutką, więc nie szoruje, nie rysuje po oku, nie jest taka podrażniająca. Ja miałam wczoraj i przedwczoraj nagrywane 2 makijaże, więc mam te oczy takie dosyć wrażliwe, a tutaj kompletnie nie czuję żadnego dyskomfortu. No i znowu paluch. I cały makijaż zrobiony bez żadnych narzędzi. Wezmę sobie O131 pędzelek i trochę tego bronzera właśnie. Nałożę sobie tak tutaj na powiekę. Kocham takie make-upy, mimo że uwielbiam jakieś kreatywne, artystyczne rzeczy i jakieś edytorialowe i jak mogę nagrać, wiecie, 5 czy 6 makijaży jedną paletką, to jestem w niebo wzięta, ale takie make-upy kocham. Wszystko, co jest takie modowe, effortless, w klimatach makijażu red carpet, to ja lubię. No pięknie to wygląda i wiecie co? Chyba nawet nie będę tuszowała rzęs, tak mi się to podoba. No i zostały nam produkty do ust. Tutaj z tych błyszczących najbardziej podpasował mi fetysz wizualnie, więc spróbujemy sobie właśnie tego. I to ma być szminka iskrząca, mocno nawilżająca. Kolor jest takim delikatnym dodatkiem, ale przede wszystkim ma ona się błyszczeć i no ładnie to wygląda. Te tłoczenie i ten brokat tutaj widoczny, te drobinki naprawdę
robią wrażenie, jakby to była naprawdę droższa szminka. Próbujemy na usta. Jest naprawdę kremowa. Pięknie pachnie. Z czym mi się to kojarzy? Jakaś papaja, mango, też nie, może mango, truskawka? Nie wiem. Jakiś owocowy, ładny zapach. Czymś mi się kojarzy, ale z czym to nie wiem. Jest takie delikatnie metaliczne wykończenie, bardzo przyjemna formuła. Bałam się, że to będzie takie śliskie jak wazelinka, ale jest bardziej treściwe. Jest takie jak jakieś masełko. To jest fajna pomadka na lato, jak chcemy, wiecie, nałożyć tylko troszkę korektora, właśnie tak, kredkę sobie rozmazać i nałożyć coś błyszczącego na usta. Ślicznie to wygląda, bardzo mi się podoba. Przejdźmy sobie do tej tafli. Ja wybrałam sobie glazurkę, myślę, że najciemniejszy odcień i on jest tak czymś między różem a brązem. Z tego co wiem, trzeba uważać z ilością wyciskaną. To jest świeże opakowanie, więc pewnie będę musiała wykliknąć go trochę więcej, ale też trzeba uważać, żeby nie wykliknąć za dużo, bo potem nie można tego schować. Dobra, coś zaczyna wychodzić. O, widzicie, tak minimalnie sobie na razie wycisnęłam, żeby zobaczyć, jak to się prezentuje. No i lecimy. Okej. Super. Piękne to jest. Mi się bardzo podoba to, jak on wygląda na ustach, ale myślę, że będzie on najbardziej kontrowersyjnym kosmetykiem i już czuję, że będzie mnóstwo reklamacji, bo ludzie nie będą wiedzieli, jak się z nim obchodzić, więc instruuję i tłumaczę. Jest to bardzo lekki, nawilżający balsam dający kolor. Ma on lżejszą formułę niż te pomadki. Te są troszkę bardziej masełkowe w swojej formule, a te bardzo śliskie. Trochę formułą przypominają mi te pomadki z Yves Saint Laurent Volupte Shine, z tym, że te mają mniej takie świetliste, mokre wykończenia, aczkolwiek też są nawilżające, ale to jest podobna formuła, tak w odczuciu, że one są takie troszeczkę masełkowate, ale jednak bardzo takie śliskie. I przez to, że ta formuła jest jeszcze bardziej błyszcząca, jeszcze bardziej taka śliska, myślę, że nie dałoby się wsadzić tej pomadki na przykład w taki klasyczny sztyft, bo on by się mógł rozwalić, rozpuścić, a tutaj chroni go to opakowanie. Wyciskamy jak najmniej się da. Nawet jak on jest taki wklęsły, to ja wciąż mogę go dokładać sobie na usta. Ten plastik dookoła, on nie jest jakiś szorstki czy coś takiego, więc nawet jak będzie dotykał naszych ust, to nic się nie dzieje, więc wyciskamy jak najmniej, żeby ledwo wystawał powyżej tego plastiku i będzie wszystko ok. No, prawie nic nie ma w tym makijażu, a tak mi się podoba. Dołożę sobie jeszcze odrobinkę pudru tym drugim pędzelkiem, bo w sumie go nie użyłam, a już zaczynam się wyświecać. Zużywam ostatnio taki nawilżający podkład i po godzinie już się świecę. I tak prezentuje się skończony makijaż. Zobaczcie, niby nic specjalnego, bo to oko ledwo tknięte makijażem, a jednak jakoś mega mi się podoba, tak ogółem. Jakieś takie tajemnicze to spojrzenie się zrobiło. No mega fajny makijaż na końcówkę wakacji. Przechodzimy do wieczornego podsumowania. I jestem po około 7 godzinach. Wybaczcie, że już w takiej prywatnej wersji zaraz muszę się zbierać i jechać do miasta. Trochę się wyświeciłam, bo tak jak wspominałam, ten podkład jest mocno nawilżający, więc zbiorę sobie to sebum i już przechodzimy do podsumowania. Sztywty gloss do twarzy, nie mam im nic do zarzucenia, utrzymały się bardzo ładnie na twarzy. Zobaczcie, że nawet po całym dniu noszenia wciąż są widoczne i rozświetlacz, i bronzer, i róż. Jeżeli lubicie matowe wykończenie, to to jest zbyt świetliste wykończenie, wtedy bardziej polecałabym Wam te zastygające na przykład, a jeżeli lubicie właśnie takie nawilżone efekty, takie glossy skin, mokrą skórę, to są to naprawdę bardzo fajne produkty, którymi super się pracuje. Jeżeli chodzi o pudrę brązującą, myślę, że trochę za szybko go oceniłam jako coś, co totalnie się dla mnie nie będzie nadawało, ponieważ te rozświetlające wykończenie nie jest aż takie rozświetlające. Ono nie daje takiej brzydkiej perły, jest subtelne rozświetlenie, ale wyglądało to naprawdę ładnie, więc myślę, że przy skórach dojrzałych, suchych, normalnych może się to naprawdę fajnie sprawdzić. Bardzo podobał mi się ten odcień, ciemna karnacja, chętnie wykorzystałabym też taki odcień w jakichś innych formulacjach, bo ona jest troszeczkę właśnie taka miedziana, ta ciemna karnacja. Nie będzie na pewno mój ulubiony kosmetyk, bo tak jak mówiłam, preferuję satynę, ale był naprawdę spoko i całkiem wygodnie się nim pracowało, mimo że tutaj nakładałam takie nawilżające kosmetyki, to ten puder
puder też łatwo się rozcierał. Jeżeli chodzi o pędzelki, są jak najbardziej spoko, mięciutkie, fajne, porządne, nie mam im nic do zarzucenia. Nie wiem, czy to będą jakieś moje ulubione kształty, po które będę sięgała non-stop, ale są jak najbardziej takie. Jeżeli potrzebujecie czegoś dużego, puszystego, na przykład do pudru, czy do omiatania właśnie szeroko buzi bronzerem, to ta jedynka będzie spoko, a ta bardziej do takich kremowych produktów, do konturowania jak najbardziej spoczko. Kredka, i zobaczcie, że ją po prostu spłaszczyłam prawie całkowicie, jak robiłam jeszcze swatche do przebitek, i ta kredka bardzo mi się podoba. Tak jak widzieliście tutaj na przebitkach, ona mi się mocno tutaj zebrała, ale ja nie nakładałam na twarzy żadnej bazy, miałam pielęgnację, nieprzypudrowaną powiekę, więc u mnie to jest absolutnie normalne, że tak się będą produkty zbierały. Natomiast jej trwałość możemy ocenić po tym, jak utrzymała się na linii wodnej, a na linii wodnej utrzymała się idealnie. Nie zeszło kompletnie nic. Na dolnej powiece też cały czas widzimy, że ładnie jest utrzymana, więc myślę, że gdybym miała przygotowaną powiekę tak jak pod makijaż, to utrzymałaby się bardzo ładnie. Świetny kolor ta mandala, także jest to dla mnie mały hit. Co do produktów do ust. Ten, jak zjadłam, to dołożyłam sobie ten w ciągu dnia, żeby właśnie posprawdzać, który bardziej mi odpowiada i już wiem, czym mi to pachnie. To mi pachnie właśnie tą szminką z Yves Saint Laurent Volupte Shine. No one są praktycznie identyczne. To jest ta sama nuta zapachowa. Bardzo ładna, dosyć mocna. Jak na początku nakładamy, to czujemy dosyć intensywnie ten zapach. Są to lekkie takie balsamo szminki, nie mają dużo koloru, więc nie możemy też oczekiwać nie wiadomo jakiej trwałości, nie wiadomo jakiej formuły. Subtelne, metaliczne wykończenie. Dla mnie bardzo fajne. Podoba mi się ten kolor, bardzo podoba mi się ta konsystencja, taka masełkowata. Bardzo, bardzo przyjemny produkt. Jeżeli chodzi o taflę, też bardzo przyjemny kosmetyk, ciekawy, oryginalny, to jest coś nowego na rynku. Piękny odcień, bardzo intensywny blask, bardziej treściwe niż błyszczyk, ale bardziej lśniące niż szminka, więc to wygląda tak, jakbyśmy subtelną szminkę pokryli bezbarwnym błyszczykiem. I taki efekt uzyskujemy właśnie tym jednym produktem, więc wykończenie ma prześliczne, formuła taka bardzo śliska, bardzo lekka, będzie też się szybko zjadała, będzie się odbijała, bo to jest bardzo, bardzo delikatny, subtelny produkt. Jeżeli miałabym obiektywnie ocenić to, co najbardziej mi się podobało, to zdecydowanie będzie to gloss, bo ja uwielbiam takie właśnie śliskie, kremowe, wazelinkowe produkty do tworzenia efektu mokrego policzka. Na pewno nie będzie to coś dla każdego, ale dla mnie petarda, uwielbiam. No i myślę, że ta kredka jest naprawdę warta Waszej uwagi. Nie dość, że daje przepiękny efekt, szybko się nią pracuje, można zrobić cały makijaż tylko tą kredką i bardzo, bardzo ładnie się utrzymuje, a nie jest taka ciężka jak klasyczna matowa, brązowa czy czarna kredka, więc to jest coś, co jest naprawdę warte Waszej uwagi. Dajcie znać, co Wam się najbardziej spodobało, może macie któryś z tych produktów, jeżeli tak, to podzielcie się swoją opinią i ja serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego, pa, pa.